Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego kosmetyki bardzo szybko nam się nudzą. Dlaczego mamy taką ogromną potrzebę co róż kupowania jakichś nowych rzeczy. Jest kilka przyczyn, jest kilka powodów, że tak się dzieje, ale jest też kilka sposobów na to, żeby temu zapobiegać. Znalazłam jakiś czas temu podobną tematykę na zagranicznym kanale YouTube. Pomyślałam, aby zainspirować się nim i właśnie przekazać kilka patentów z tamtego odcinka i kilka moich patentów na to, co zrobić, żeby kosmetyki nam się nie nudziły. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału i zaczynamy. Pierwszym z powodów, przez który czujemy się znudzeni naszą kolekcją kosmetyków, jest zła ich organizacja. Jeżeli kosmetyki są porozrzucane, porozwalane, są źle widoczne, to bardzo często sięgamy po te, które są po prostu na wierzchu, bo zdarza nam się zapominać o tym, że mamy na przykład dane konkretne cienie jakiejś szminki czy jakiś kredek, ale też często w pośpiechu nie chce nam się szukać i przegrzebywać tych wszystkich kosmetyków, które mamy na przykład w kosmetyczce czy w jakiejś szufladce. Wiem również z własnego doświadczenia, że jeżeli moje kosmetyki są poukładane w taki sposób, że wszystkie są widoczne i jest mi łatwo po każdy z nich sięgnąć, to po prostu dużo łatwiej mi się pracuje, bo widzę i wiem, co mam. Jeżeli trzymacie swoje kosmetyki w kosmetyczce, to może warto znaleźć kosmetyczkę z jakimiś przegródkami albo podzielić sobie kosmetyczki na różne kategorie. Jeżeli macie kosmetyki na jakiejś toaletce, w jakiejś szufladce, w jakiejś szafce, to może warto właśnie posegregować je w taki sposób, żeby wszystkie były widoczne. Czyli na przykład zamiast kłaść palety jeden na drugi, przewróćmy te palety, żeby było widać każdą z osobna, która jest która. Wtedy od razu łatwiej jest nam po prostu sięgnąć po tą, na którą mamy ochotę. Jeżeli wybierzemy sobie pudełeczko, do którego wkładamy na przykład szminki czy pomadki i będą one w miarę dobrze posegregowane, poukładane, też będzie nam wygodniej, łatwiej sięgnąć i będziemy pamiętali o wszystkich kosmetykach, które mamy w swoich zbiorach. Drugi powód jest taki, że nasze kosmetyki i pędzle są po prostu brudne. Kiedy widzimy brudne opakowania, od razu mamy takie wrażenie, że kosmetyk jest stary, że kosmetyk jest zużyty, nie mamy ochoty używać takiego, no wiecie, syfiastego kosmetyku, więc od razu myślimy o tym, że potrzebujemy czegoś nowego, bo ten kosmetyk wydaje się stary. I podobnie z pędzlami. Jeżeli mamy brudne pędzle, takie wiecie, rozczapiżone, to od razu mamy ochotę kupić nowe, świeże, bo tymi brudami po prostu nieprzyjemnie się pracuje. Więc radą na to jest po prostu utrzymanie higieny pędzli. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby myć Wasze pędzle regularnie. Ja już nie mówię, że codziennie, ale chociaż raz, dwa razy w tygodniu, żeby one były czyste, żeby one po prostu nie rozprowadzały, nie rozprzestrzeniały różnych bakterii. To już jest inna kwestia. Ale również dużo przyjemniej aplikuje się makijaż po prostu czystym narzędziem. Mamy poczucie, że po prostu wiemy, co robimy, że dbamy o ten makijaż, że on jest taki dopracowany. I podobnie z kosmetykami. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby raz na jakiś czas wziąć sobie Wasze kosmetyki i poprzecierać wszystkie. I z zewnątrz, bo tutaj też często przyklejają się różne brudki. I w środku, tak żeby ładnie między każdym na przykład cieniem, czy każdym tego typu produktem ładnie to wszystko podoczyszczać. Możemy też delikatnie zdezynfekować nasze kosmetyki 70% alkoholem, żeby mieć takie poczucie, że to jest czysty, świeży kosmetyk. Wierzcie mi, że takim ładnym, czystym opakowaniem dużo przyjemniej się operuje. Trzeci powód może być taki, że mamy tych kosmetyków po prostu za dużo. I wiem, że to brzmi sprzecznie, no bo wydawałoby się, że im więcej kosmetyków mamy, tym nasza kreatywność jest bardziej pobudzona, tym więcej możliwości mamy, ale z własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że im więcej kosmetyków mam, w szczególności takich, których nie lubię, nie używam i są utrzymane tak na wszelki wypadek, tym ja się czuję bardziej przytłoczona tą ilością, tymi zbiorami i mam mniejsze poczucie jakby chęci malowania się, chęci kombinowania i eksperymentowania. Jeżeli macie duży zbiór kosmetyków i wielu z tych rzeczy nie używacie, nie lubicie, nie pasują Wam, nie bójcie się ich oddać, czy wyrzucić, czy zużyć w jakiś inny sposób, bo wierzcie mi, że każdy taki kosmetyk, którego się pozbywamy, to jest taki malutki ciężar zniesiony z naszych barków. Fajnym rozwiązaniem na pobudzenie naszej kreatywności i polubienia naszych zbiorów kosmetycznych ponownie jest projekt Kosmetyczka Miesiąca. Powiem Wam, że odkąd zaczęłam go prowadzić, to zauważyłam, jak bardzo lubię wracać do niektórych palet, których długo nie używałam. Kiedy na przykład używam przez cały miesiąc 2-3 palet, to myślę sobie, czego użyję w następnym miesiącu i myślę sobie, o, dawno nie używałam tej palety, bardzo chętnie
chętnie bym jej poużywała. Albo o, marzy mi się użyć ponownie tej szminki, bo już od 2 miesięcy jej nie dotykałam. Więc ograniczenie się przez pewien czas do jakichś konkretnych kosmetyków, jakichś konkretnych zbiorów, czy jakichś palet, podkładów, róży, szminek i zostawienie części naszej kolekcji nieużywanej sprawia, że troszeczkę zatęsknimy sobie za tymi kosmetykami, które już są trochę starsze i wydawałoby się, że wcale nie będą dla nas jakieś bardzo kuszące i inspirujące. A okazuje się, że utrzymując je w ryzach i nie używając ich przez pewien czas, możemy za nimi zatęsknić i bardzo chętnie wrócimy do nich ponownie z takim poczuciem, jakbyśmy używali czegoś zupełnie nowego. Aby poczuć więcej inspiracji, warto zapisywać sobie różne pomysły na makijaże. Jeżeli macie jakąś paletkę cieni, warto jest pooglądać filmy, w których youtuberki, makijażystki używają tej palety, aby wiedzieć, jakie można za jej pomocą makijaże stworzyć, ale nie tylko pod kątem danej palety. Warto jest przeglądać sobie Pinteresta czy Instagram. No Instagram dla mnie jest tutaj przodujący, ponieważ możemy sobie już w samej aplikacji po prostu zapisać makijaż i mamy taki zbiór właśnie zapisanych filmików czy zdjęć i możemy sobie do nich wrócić, przeglądać i zobaczyć, na jaki makijaż mamy ochotę. Jeżeli szukamy czegoś z zielenią, to przeglądamy sobie zbiory i szukamy makijażu z zielenią, więc warto jest sobie zapisywać wedle własnego zdania, czy na telefonie, czy gdzieś w jakiejś aplikacji, po prostu pomysły i inspiracje na makijaż, których możemy użyć, kiedy po prostu nie mamy weny i mielibyśmy ochotę kupić coś nowego, żeby w końcu znów mieć jakiś fajny pomysł na makijaż. Kolejnym z powodów, dla których możemy czuć się przytłoczeni zbiorem naszych kosmetyków i może poczuciem tego, że mamy już takie stare, w kółku używamy tego samego i chciałoby się użyć czegoś nowego, jest prawdopodobnie zbyt duży fokus na zużywanie. Wiem, że wiele z Was, ja również prowadzą projekt Denko i starają się skrupulatnie używać i zużywać danych kosmetyków i nawet jeżeli są to nasze ulubione kosmetyki, nasze ukochane produkty, które nam się nigdy nie nudzą, no to używane non-stop, bez żadnych przerywników potrafią nam się znudzić. Więc nawet jeżeli prowadzicie projekt Denko, czy po prostu staracie się zużywać jakieś kosmetyki, to warto po prostu czasami pozwolić sobie na użycie czegoś innego, jakiegoś innego kosmetyku, innego produktu, który po prostu ponownie da nam taką świeżość i nas zainspiruje. Nawet denkując kosmetyki, nie musimy codziennie non-stop używać tego samego. Możemy sobie raz na jakiś czas zrobić taki przerywnik, aby poczuć się troszeczkę bardziej świeżo z naszymi pomysłami i makijażami. 7. punkt to prawdopodobnie śledzisz za dużo nowości. Być może przeglądasz regularnie kategorie nowości, na przykład w drogeriach Sephora, czy Hebe, czy Rossmann, czy Douglas. Może obserwujesz na Instagramie za dużo profili, które produkują kosmetyki, profili marek kosmetycznych, a być może oglądasz zbyt dużo filmików na YouTubie, które koncentrują się na testowaniu nowości. Powiem Wam z własnego doświadczenia, że jak obserwowałam wiele różnych marek na Instagramie i jak oglądałam bardzo dużo filmików makijażowych koncentrujących się na testach, to sama praktycznie przy każdym poście na Instagramie i przy każdym filmie odczuwałam pragnienie kupienia jakiegoś produktu. Więc moja potrzeba kupowania i posiadania danej rzeczy była znacznie większa niż teraz, kiedy odobserwowałam prawie wszystkie profile zajmujące się sprzedażą kosmetyków. Na Instagramie obserwuję, nie wiem, może z 2, z 3 profile kosmetyczne typowo, jakichś marek kosmetycznych i znacznie ograniczyłam oglądanie filmów koncentrujących się właśnie na testowaniu nowości. Dzięki temu ja też nie przytłaczam siebie potrzebą posiadania nowości i mogę koncentrować się na przykład na kreatywnym zużywaniu kosmetyków, które już mam. Następny punkt nazwałam zbyt rutynowa rutyna. Mam tutaj na myśli proces tworzenia naszego codziennego makijażu, który nigdy nie wychodzi poza jakieś konkretne schematy. Nakładamy róż w tym samym miejscu, nakładamy podkład w ten sam sposób, cieniujemy nasze powieki zaczynając od tego samego cienia, czy od tego samego miejsca, czy w ogóle w ten sam sposób. I uwierzcie mi, że jeżeli spróbujemy sobie tą rutynę przełamać, to odkryjemy mnóstwo innych, nowych możliwości tych samych kosmetyków, które mamy. Bo wystarczy nałożyć róż nie w tym miejscu, a w tym, a nasz makijaż zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli nie macie inspiracji, pomysłów na makijaże oczu, spróbujcie zacząć inaczej niż zwykle. Jeżeli zawsze zaczynacie na przykład od ciemniejszego cienia, którym przyciemniacie zewnętrzny kącik,
Zróbcie coś innego. Wybierzcie jakiś ciemny błysk i nałóżcie na całą powiekę. Albo zacznijcie od jakiegoś koloru w wewnętrznym kąciku. Albo spróbujcie od zrobienia jakiejś miękkiej kreski. Wiecie, po prostu poszukajcie jakichś innych sposobów. Zróbcie coś inaczej niż zwykle. Nałóżcie coś w innym miejscu niż zwykle, w inny sposób, innym narzędziem, może innym pędzlem, bo w ten sposób możemy odkryć nowe zastosowania naszych starych kosmetyków. Mieszaj, łącz, kombinuj. Czasami warto jest pomieszać dwa różne rozświetlacze, żeby uzyskać nowy odcień. Czasami warto jest pomieszać dwa różne bronzery, czy dwa różne róże, żeby uzyskać zupełnie inny, nowy dla nas odcień. To samo z cieniami. Czasami warto jest wziąć paletkę cieni i połączyć dwa odcienie ze sobą, aby stworzyć nowy. Ja ostatnio robiłam makijaże właśnie tą paletką i tworzyłam tutaj odcinek na kanał i zwykle jak potrzebowałam jakiegoś brązu, no to używałam tych, które widać, że są brązowe. I raz stwierdziłam, żeby połączyć sobie brąz z odrobiną czerwieni. Po prostu wzięłam pędzelek i zamoczyłam pędzelek raz w brązie, raz w czerwieni, raz w brązie, raz w czerwieni. I nakładając taki kolor, okazało się, że stworzyłam zupełnie nowy, oryginalny odcień, którego w tej palecie nie ma. I to jest oczywiście tylko przykład. Chodzi o to, że czasami warto jest zamoczyć pędzel w dwóch różnych cieniach, żeby uzyskać zupełnie inną tonację, nawet zwykłego brązu. Wtedy okazuje się, że paletka, która ma 10 cieni, nie daje nam tylko 10 możliwości, a aż kilkadziesiąt możliwości. Jest to również bardzo fajna zabawa, bo kiedy łączymy na przykład róż matowy z różem rozświetlającym, zyskujemy zupełnie inny odcień i zupełnie inną formułę i zupełnie inne wykończenie. Jeżeli połączymy rozświetlającą bazę z podkładem, to uzyskamy zupełnie nową formułę, która będzie wyglądała zupełnie inaczej niż podkład do tej pory. Więc oprócz tego, że mamy tak jakby nowy kosmetyk, to też fajnie pobudzamy naszą kreatywność i pobudzamy siebie do takiej zabawy makijażem, takiej, wiecie, po prostu dziecinno-dorosłej zabawy. I kochani, to już wszystkie pomysły, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że odcinek mógł być dla Was przydatny. Jeżeli Wy macie jakieś sposoby na to, aby Wasze kosmetyki się nie nudziły, to koniecznie napiszcie na dole w komentarzach. Jestem ciekawa, czy jeszcze coś byście do tej listy dodali. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad, łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa!